To okazało się podczas właśnie realizacji tej wstępnej etapu projektu, czyli w tworzeniu całej elektroniki i systemu, że jestem uczulony na pszczoły, a w tym momencie mamy 4 pasieki badawcze i mamy do czynienia cały czas z tymi pszczołami, aczkolwiek no, czasem urządlą, niestety taka jest nasza relacja, że nie zawsze jest kolorowo, ale staramy się razem dobrze współpracować. Pomysł zrodził się w bardzo nietypowy sposób, ponieważ mój dziadek był pszczelarzem, w sumie nawet pradziadek był pszczelarzem, potem pszczelarzem był mój wujo i kuzyn, więc cała rodzina jest miłośnikiem miodu. Z tego względu pewnego wieczoru transportowałem od mojego kuzyna do mojego brata miód i niestety w ostatniej chwili, kiedy dostarczyłem te 4 słoiki miodu do mojego brata, niefortunnie je położyłem i pękły. Więc no, w rodzinie powstał bardzo taki niesmak, nie było słodko, więc czułem taką odpowiedzialność, że no, pasowałoby coś zrobić i odkupić te winy. No ale ten problem był jakby z tyłu mojej głowy i w sumie w pewnym momencie był po prostu z tyłu, ale nic nie robiłem w tym kontekście. Ale przyszedł po prostu pomysł jakby na rozwinięcie tego, rozwiązanie tego problemu. Z tego względu, że zbliżał się termin pracy inżynierskiej, przygotowania pracy inżynierskiej. Wtedy studiowałem elektronikę i informatykę i stwierdziłem, że fajnie by było połączyć pszczoły z elektroniką. I tak powstał bardzo podstawowy proof of concept takiego systemu. I rozwijając, udało mi się obronić oczywiście pracę, ale nie przerwałem rozwijania systemu, bo okazało się po pół roku jakby testowania tego systemu, że ma to sens. Nie tylko, żeby zaliczyć pracę dyplomową, ale też, żeby rozwijać, może nawet w kontekście wtedy biznesowo. My też mieliśmy wszystko policzone jakby. I mieliśmy być milionerami po pół roku, ale jakby jeszcze ten czas, mam nadzieję, że kiedyś nastąpi. Ale no, trzeba mieć na pewno ścieżkę i dobry plan, żeby to osiągnąć, tak? Bo sam cel jest ok, ale też trzeba mieć te małe cele, które doprowadzą do tego i one muszą być po prostu racjonalne. Pierwsze co zrobiliśmy, to postawiliśmy ul u mnie na balkonie. No i wtedy oczywiście zasilanie całej tej elektroniki było jakby bardzo łatwe, ponieważ po prostu przez okno przeciągnąłem przedłużacz i podłączyłem cały ten system i ten ul był uzbrojony w czujniki i wszystko fajnie działało właśnie całe to pół roku. I właśnie razem z kuzynem doszliśmy do tego, że udało nam się wykryć podczas zimowli chorobę. Właśnie obserwując, nie zaglądając do ula, obserwując tylko wykresy. Już zauważyliśmy, że coś jest nie tak z tym ulem i to był styczeń, otworzyliśmy ten ul. W styczniu jakby pszczelarze nie otwierają uli z tego względu, żeby nie chłodzić rodzin. My ten ul otworzyliśmy i zobaczyliśmy, że chorują i udało się po prostu podać wcześniej syrop. Tutaj nie do końca pamiętam składników, bo to mój kuzyn podawał i ta rodzina jakby dostała siłę, jakby wyleczyła się, dostała siłę, żeby po prostu się wyleczyć. Otworzyliśmy się na pszczelarzy i myślę, że tu pszczelarze równa się klienci. Najbardziej nam pomogli w pierwszej fazie rozwoju, ponieważ wsparli nas też finansowo, ponieważ zakupili te prototypy i od razu dostawaliśmy odpowiedzi, co jest nie tak, co trzeba poprawić. Tych poprawek było sporo, więc w pewnym momencie było to dołujące nawet niż wzmacniające, ale też było wiele pozytywnych słów, no i efekt w tym, że krok po kroku osiągamy to, co chcemy, czyli ten system zaczyna działać, jest pożądany i też udaje nam się coś sprzedać. Większą miałem pewność siebie, że poradzę sobie technologicznie, technicznie pracując w tym zawodzie moim, niż rzucając jakby wszystko i rozpoczynając wiedzę, z małą wiedzą biznesową biznes.
I tutaj nie ukrywam, że też musiałem się doszkalać w tym kontekście, w różnych kursach, właśnie szkoleniach, żeby mieć pojęcie, jak to prowadzić. Jakby z perspektywy czasu mam myśli, że może troszeczkę inny kierunek powinienem wybrać studiów, ale myślę, że jeszcze jest czas, żeby tą wiedzę też uzupełnić teoretycznie, a samo rzucanie się na głęboką wodę, myślę, że tej wiedzy praktycznej też dosyć dużo dostarczyło. Największym czynnikiem, który aktualnie utrzymał nas i ciągnie nas do przodu, całą firmę i startup, to jest po prostu motywacja i brak poddawania siebie, bo tak naprawdę pomimo tych 3 lat takiego poświęcenia się tej firmie, w tym momencie osiągnęliśmy pułap utrzymania po prostu firmy na poziomie funkcjonowania. Napisał do nas pszczelarz z Norwegii, z Bergen, o tym, że jest zainteresowany po prostu testowaniem i zakupem naszego urządzenia. Stwierdziliśmy, że będzie to fajne wyzwanie, ponieważ w Bergen 2/3 roku pada deszcz. Te pasieki często są oddalone na różnych wyspach, wysepkach, więc z zasięgiem też jest problem. Stwierdziliśmy, że idealne środowisko do przetestowania tego systemu, ponieważ jeżeli tam już będzie działać, to prawdopodobnie będzie działać w innych miejscach. Więc uruchomiliśmy w tym roku sprzedaż w Polsce, Niemczech, we Francji i w zeszłym tygodniu wysłaliśmy też urządzenie do Egiptu i do Australii. Więc mam nadzieję, że to też będzie fajnie tam działać. Bo my tu w Łodzi pakujemy te urządzenia do kartonu, do paczki i wysyłamy. I nam zależy na tym, żeby pszczelarz po prostu podłączył czujniki w ulu i urządzenie zaczęło działać. Żeby nie musiał się zastanawiać, czy muszę włożyć baterię, czy kartę SIM, czy to ma tak działać, czy się łączy do internetu, to po prostu wkłada czujniki do ula i w aplikacji widzi od razu, co się dzieje. Myślę, że na pewno warto się zastanowić, czy na pewno. Aczkolwiek myślę, że jakbym sam usłyszał, na pewno usłyszałem to pytanie nieraz, to byłem pewien, że warto. Myślę, że najważniejsze to jest po prostu taki zimny prysznic pomiędzy ideą i tym, czy to jest fajne, czy to jest unikatowe, czy to jest innowacyjne, z tym, czy to ma sens biznesowy, czy się wszystko zepnie. Czy jeżeli mam produkt, to jestem w stanie go na tyle sprzedać przez długi okres, żeby ta firma funkcjonowała, żebym ja też funkcjonował w tej firmie, na ile muszę zainwestować, ile środków potrzebuję, żeby coś osiągnąć. I myślę, że często trzeba po prostu podchodzić z takim, jest to bardzo trudne, ale do swojego pomysłu z chłodnym umysłem, czyli bardzo krytycznie, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, żeby po prostu miało to potem sens i nie zawodzić. Też często się nad tym zastanawiam w umyśle, zazwyczaj jak coś nie idzie, no, zastanawiam się po co. I chyba dlatego, że jeżeli ktoś lubi wyzwania, adrenaliny trochę, myślę, że to jest fajne uzupełnienie. Tym, żeby po prostu każdego dnia mierzyć się z czymś nowym. I tu jest jakby mój punkt taki widzenia, że po prostu jest to sposób na codzienne wyzwania i próbę rozwiązania problemów. I dla mnie to jest fajne akurat w tym. Aczkolwiek czasami jest to dołujące, a czasami podnoszące, ale myślę, że to jest taki kluczowy czynnik i na pewno fajna ścieżka do tego, żeby robić to, co się chce samemu robić, niż jakby mieć określone zadania.